Witam serdecznie. Przyjechało do mnie drewno. Tak jest. Zobaczcie. Trzeba tylko porąbać. Jak nie chce się rąbać, to się kupuje porąbane. Ale jak się chce dużo zaoszczędzić pieniędzy, to się kupuje takie, co trzeba porąbać. A i żona się cieszy, bo mąż ma wtedy szersze bary i tak dalej. Mieszczuchom pokazuję. Są przynajmniej dwa rodzaje siekier. Jedne są takie ostre, można gałązki odcinać od drzew i tak dalej. A są też takie siekiery, które są szerokie, wyglądają jak klin, bo wtedy nimi można łatwo rozrąbać klocek i tych będziemy dzisiaj używać. Tak jest! A w ogóle jeśli chodzi o takie rąbanie na większą skalę, to jest moje pierwsze, także uwagi bardzo proszę konstruktywne, bez takiej krytyki, wiecie, przesadzonej. Dziękuję. Kiedy siekiera się wbije w ten sposób, to właśnie najlepiej sprawić, żeby ten kołek spadł na siekierę z dużej wysokości i z dużą szybkością i wtedy na tym klinie kołek się rozbija. O! Yes! Coś nie chce. Takie ładne drewno, świeżutkie. Uparty. Teraz robię taką w ogóle, która jest trochę tempa. Zobaczymy, jak da sobie radę taka nowsza z Biedronki, tylko że krótsza. Tam. Yes. Ciężko. Ojo! Ja nie mogę, ale twardy. No to może ostatni, żeby nie miał za dużo zakwasów. Samo strzela. Jeszcze raz. Tak jest. No na dzisiaj starczy. No, także wiecie co? Niestety nie chcę obmawiać mojego taty, ale tata mnie nie nauczył rąbać. Nie zdążył. Muszę się tego typu rzeczy uczyć sam. Uwaga. Fryzura Robola, który wrócił z pola. Więc tata mnie nie nauczył, natomiast uważam, że wszystkiego się można nauczyć. Także słuchajcie, jeśli nie, to są tacy ludzie niestety biedni, co nie mieli ojca, albo w ogóle go nie było w ich życiu, albo był jakiś taki słaby. Słuchajcie, wierzę, że wszystko się da naprawić. A sorry, pralka chodzi.
Dzisiaj ludzie uważają, że człowiek się składa głównie z jakichś temperamentów, cech charakteru wrodzonych. Ludzie się nie zmieniają, ludzie są całe życie tacy sami. W dużej mierze jest to prawda i trzeba się na to przygotować, natomiast ja wierzę, że człowiek się składa bardziej z umiejętności niż nam się wydaje. No bo ja już taki jestem, że jestem impulsywny, że jestem cholerykiem, że wchodzę w słowo. Nie, umiejętność dobrego, pełnego szacunku, słuchania, nie przerywanie rozmówcy, to są właśnie moim zdaniem umiejętności. I oczywiście z tego powodu, że się urodziliśmy tacy, a nie inni, może być nam trudniej. Natomiast wszystko da się zmienić, wszystkiego się da nauczyć. Nie daj sobie wmówić, że taki już jesteś. Nie daj zrobić z siebie ofiary, tylko weź swój los w swoje ręce. Bardzo dużo od ciebie zależy. Jest taki największy klasyk, jeśli chodzi o tam rozwój osobisty, zarządzanie czasem i tak dalej. Nazywa się 7 nawyków skutecznego działania. Napisał to Stephen Covey. Bardzo popularna, dobra książka. I jaki jest pierwszy nawyk skutecznego działania? Zupełnie pierwszy na początku, bo od tego się cały rozwój człowieka zaczyna. Pierwszy nawyk brzmi: ty jesteś kowalem swojego losu. Czyli nie rób z siebie ofiary, tylko przyjmij, że to ty jesteś odpowiedzialny za to, co cię spotyka, za to, jaki jesteś, co robisz i tak dalej, i tak dalej. Ty jesteś kowalem swojego losu i od tego się zaczyna cały rozwój. Jeśli wierzysz w to, taki jest jeden z twoich dogmatów, że tak powiem, życiowych, że jesteś odpowiedzialny za swoje życie, no to już nie możesz zrzucać winy na innych. A powiem wam, że to dzisiaj jest pandemia. Pandemia zrzucania winy na innych, w sumie od samego Adama i Ewy, którzy zrzucali winę na siebie nawzajem. Ile mamy na przykład tych niestety rozwodów, nie, i tak dalej, no i winny jest zawsze ten drugi. Wszyscy są niewinni w swoich własnych oczach, nie? Ciekawe. Oczywiście święty Paweł mówi w Rzymian 12:18: żyjcie w pokoju ze wszystkimi ludźmi, ale mówi, jeśli to możliwe, jeśli to od was zależy. Więc on też wie, jakie jest życie, że nie z każdym się można dogadać. Natomiast z drugiej strony, kto jest bez grzechu? Tylko ten może rzucać kamieniem, więc w domyśle nikt nie powinien rzucać kamieniami. To jest moja propozycja. Uwolnijmy się, tak? Izajasz mówił, że w czasie postu mamy się uwalniać z różnych kajdan i więzów. No to uwolnijmy się także z tego, że ktoś nam powiedział: a bo ty taki już jesteś, bo zdiagnozowaliśmy u ciebie to i siamto. Staraj się rozwijać dobre umiejętności i tak podejść do życia, a zauważysz, że wiele rzeczy, o których myślałaś, że zostaną z tobą do końca życia, można je zmienić. Z pomocą Ducha Świętego i odrobiną pracy nad sobą wszystko można zmienić. Wszystkiego dobrego, powodzenia w tej pracy nad sobą. Shalom. I dziękuję z góry za wszystkie wskazówki odnośnie rąbania. Niektórych kawałków nie mogłem normalnie. Takie były scenki i wszystko. Chyba sobie muszę kupić łuparkę. Co? Czy to też jest umiejętność? Rąbanie drewna, bo ja też myślałem kiedyś, że nigdy tego nie będę robił. Nigdy, no nie dam rady. Jeszcze jak tata to robił i mówił, że go nadgarstki bolą, nie, to jak jego nadgarstki bolą, to mi w ogóle ręce zostaną przy tej siekierze. Ale okazuje się, że jakoś mi idzie. To też jest jakaś umiejętność. No. Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam nisko. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie modlitewne, dobrym słowem i finansowe. Kocham was. Shalom.